Dzień dobry, Dzień dobry, kochani. dzień dobry. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Witamy w porannym cepie w środę. Mam nadzieję, że wszyscy się wyspali. Weekend jest już coraz bliżej. Dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki. Oczywiście bardzo dziękujemy patronom. Dzięki Wam możemy nagrywać te odcinki codziennie. Zapraszamy do obejrzenia wczorajszego wieczornego satyrycznego odcinka, jeżeli ktoś nie widział. A ja oddaję głos już Pawłowi, gdyż ma dla Was ciekawostki ze świata. Tak, pamiętajcie, żeby nas wspierać, jest wtedy nam miło, no i taki lepszy dzień dla nas. A jeżeli chodzi o Rosję, no to mamy informacje dotyczące raportu o stanie światowego rynku gazu. No i tutaj Międzynarodowa Agencja Gospodarcza podaje, że jeżeli chodzi o dostawy rosyjskiego gazu, no do Unii Europejskiej, to będziemy mieli spadek przynajmniej o 65%. W tym momencie mamy dwa gazociągi, czyli ten, który biegnie przez Ukrainę, Drużbę i Turkish Stream. Cena ropy w 2023 roku według październikowej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniesie $80,5 za baryłkę. Jest to spadek o 16,5%. W 2024 spadnie poniżej $80 do dokładnie 79,92 za baryłkę i to będzie kolejny spadek o 0,7%. Natomiast dokładne szacunki dowiemy się za rok. Tak, no nie wysilili się. Skąd te szacunki? No wzięli kontrakty grudniowe, jeżeli chodzi o ceny ropy, a jeżeli chodzi o 2024, to naprawdę nikt tego nie wie, jakie będą ceny, a na pewno nie ta skompromitowana organizacja. A teraz przechodzimy do informacji z Niemiec. Niemieckie Ministerstwo Obrony ogłosiło dostawę w nadchodzących tygodniach do Kijowa 10 kolejnych czołgów Leopard 1A5 oraz ogłosili pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości €1 miliarda. W jego skład wejdzie kolejny system obrony powietrznej Patriot oraz system obrony powietrznej IRIS-T. Mamy nadzieję, że zostaną dostarczone razem z amunicją. Natomiast Ukraina ma wystarczającą ilość zgromadzonych zasobów gazu, dokładnie 15,7 miliarda metrów sześciennych, aby przetrwać sezon grzewczy. Tak poinformował wicepremier energii kraju Swiatłana Grinczuk. Jakbyś mógł zmienić, wiesz co, w międzyczasie tą czcionkę, żeby ona była biała, bo się czarna na tych czatach wyświetla. Ja nie wiem na ten moment, jak to zrobić, a ja będę czytał dalej. Stany Zjednoczone uważają, że środki wsparcia Izraela nie będą miały wpływu na pomoc Waszyngtonu dla Kijowa. Tak powiedział stały przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO Julian Smith, a przypomnijmy, że dzisiaj mamy 11 października, więc rozpoczyna się kolejny szczyt, w którym będzie dyskutowane, co dokładnie zostanie w najbliższych tygodniach przekazane Ukrainie. Dokładnie. Prezydenci Rumunii i Ukrainy Klaus Iohannis i Władimir Zełenski podpisali deklarację w sprawie strategicznego partnerstwa Bukaresztu i Kijowa. A Duma Państwowa zaproponowała zrównanie uczestników wojny na Ukrainie z weteranami Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. To ja teraz podam informację. Czy w koszty nie pójdą mocno. To jednak, tak. Może pójdą. Słuchajcie, Autodesk, producent oprogramowania dla budownictwa i inżynierii mechanicznej, twórca programów m.in. takich jak AutoCAD, zakończył likwidację swojego rosyjskiego oddziału. No i bardzo dobrze. A jeżeli chodzi o rosyjski rząd, to rosyjski rząd zamierza sprywatyzować największego rosyjskiego dostawcę alkoholu etylowego, czyli firmę Rospirtprom.
Natomiast Izrael w kontekście trwającego konfliktu w strefie Gazy zawiesił produkcję na polu gazowym Tamar. Pawle, to jest duże pole, bo ja nie mam pojęcia w ogóle. Tak, to są, tam jest Chevron na tym, że tak powiem, ma rękę i Izraelczycy poprosili Amerykanów o zawieszenie produkcji. No i w tym momencie ten gaz był dokładnie wysyłany do Europy. On był wysyłany z Egiptu, bo on szedł do Egiptu i tam był sprawdzany, wysyłany do Europy i w tym momencie już mieliśmy, można powiedzieć, dosyć duże, w poniedziałek i wczoraj dosyć duże zwyżki na europejskim gazie, a więc dotyczyło to tylko tak naprawdę Europy, nie dotyczyło to Stanów Zjednoczonych, tam nie mieliśmy aż takich wzrostów, natomiast w Europie były wzrosty. One spowodowane były 3 czynnikami. Pierwszy czynnik no to jest właśnie ten Chevron w Izraelu. Drugi czynnik, o tym będziemy sobie być może mówić, to mamy to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Finlandię, Estonię, przerwanie Baltic konektora. I trzecia rzecz, o której wszyscy zapominają, no to znowuż te nieszczęsne strajki w Australii, no, które również wpływają. A więc mieliśmy taką wczoraj kumulację, jeżeli chodzi o gaz. No i negatywnie albo pozytywnie, jak to woli, odbiło się to na cenach, bo te ceny dosyć mocno wzrosły, w odróżnieniu od ropy naftowej, która wczoraj, no, tak jak spodziewaliśmy się, miała korektę i te poniedziałkowe wzrosty zostały zatrzymane. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to sytuacja na gazie już mamy korektę, natomiast na ropie tak naprawdę mamy stabilizację tej ceny. Tutaj bardzo mocno Rosjanie piszą, rozpisują się w swoich mediach, że, no bo taka chyba była nadzieja, my o tym będziemy mówili wieczorem, bo była nadzieja w związku z tym konfliktem, że ceny ropy wystrzelą w górę. No i tego nie obserwujemy, natomiast oni cały czas zaklinają tą rzeczywistość i mówią, że ten konflikt będzie eskalował i że te ceny na pewno wzrosną, że będą trzycyfrowe wartości. No na ten moment nic na to nie wskazuje. Mówiłem o tym w sobotę i też mówiłem i w niedzielę i chyba w poniedziałkowym porannym cepie. A teraz informacje. Tak, jako że już wspomniałeś, że będzie wieczorny program, to mamy poniekąd jakąś taką zajawkę i będziemy rozwijać ten temat w komentarzu dnia. Putin ponownie w opozycji do Zachodu. Podczas negocjacji z premierem Iraku Mohammedem al-Sudanim prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył władze USA o porażkę ich polityki na Bliskim Wschodzie. Putin nazwał pogorszenie sytuacji w Izraelu ilustracją niepowodzenia takiej polityki. Podkreślił, że obecne spotkania z premierem Iraku odbywa się w kontekście globalnych kryzysów, w tym konfliktu w Ukrainie i wojny na Bliskim Wschodzie. Putin wezwał do minimalizacji strat dla ludności cywilnej i do rozwiązania kwestii utworzenia suwerennego państwa palestyńskiego. Prezydent Rosji podkreślił również potrzebę znalezienia kompromisów akceptowalnych dla obu stron konfliktu i skrytykował Stany Zjednoczone za próby monopolizacji procesu negocjacyjnego oraz narzucenie własnych pomysłów. Zaproponował również omówienie tych kwestii w trakcie dalszych rozmów z premierem Iraku. Myślę, że bardzo decyzyjne jest to spotkanie Rosja z Irakiem. Ogólnie temat jest bardzo złożony, gdyż ostatnie wypowiedzi Putina oraz oskarżenia SBU sugerują, że Rosja opowiedziała się mocno za światem arabskim. Czy to małżeństwo z rozsądku? Jakie mogą być konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki? Jak te sojusze mogą wyglądać? Myślę, że wypada Was zaprosić właśnie na taki komentarz dnia, gdyż przyszykujemy z Pawłem taki komentarz dotyczący konfliktu w Izraelu, ale z perspektywy właśnie ekonomii rosyjskiej. Czy chcesz coś dopowiedzieć, Pawle? Tak, bo tutaj wydaje się, że Rosja bardzo ostro zagrała, postawiła na jedną ze stron, no i to będzie miało swoje konsekwencje. W Rosji jest przekonanie, nawet powszechne, że to jest dobry wybór, natomiast czy on faktycznie jest taki dobry i jakie mogą być konsekwencje dla rosyjskiej gospodarki, jak i również rosyjskiej polityki, o tym w dzisiejszym komentarzu.
Natomiast warto wspomnieć o nowej informacji, ponieważ norwescy sejsmolodzy odnotowali prawdopodobnie eksplozję wzdłuż wybrzeża Finlandii na Morzu Bałtyckim w nocy 8 października. My o tym wspominaliśmy, ponieważ była informacja, że jeżeli chodzi o Baltic Connector, który łączy systemy gazowe Finlandii i Estonii, on przestał pompować gaz, spadło ciśnienie, bardzo podobna sytuacja, która miała miejsce na Nord Streamie. Natomiast do tej pory nie było takiego potwierdzenia, że to jest sabotaż. W tym momencie wydaje się, że to potwierdzenie mamy, skoro została odnotowana eksplozja. Eksplozja została zarejestrowana na stacji sejsmicznej w Finlandii, tak podały służby, zauważając, że nastąpiło to o godzinie 1:20 czasu lokalnego, około 40 km na północ od estońskiego miasta Paldiski. Norsat, czyli ta firma sejsmologiczna, oszacowała wielkość zdarzenia sejsmicznego na 1, co według ekspertów jest mniejsze niż eksplozja w Nord Stream we wrześniu ubiegłego roku. Niemniej prezydent Finlandii powiedział, że prawdopodobny wyciek z Baltic Connectora był wynikiem działań zewnętrznych. Według Finów za całą sprawą stoi Rosja i tutaj podejrzewają Rosję o wpływanie na ten gazociąg. Bloomberg podał już, że gazociąg mógł zostać uszkodzony w trakcie celowych działań lub sabotażu. W tym momencie NATO zaoferowało swoją pomoc w zbadaniu przyczyn incydentu. Szef operatora Gasgrid Finland przyznał, że wznowienie eksploatacji gazociągu zajmie miesiące. No i zobaczymy, słuchajcie, jak ta sprawa będzie się rozwijać. Jeżeli chodzi o przepustowość tego gazociągu, bo tutaj wiele osób też o to pytało, to jest około 2. Ona nie jest aż taka mała, nie jest oczywiście tak duża jak Nord Stream czy nawet Baltic Pipe, ale to jest 2,5 mniej więcej miliarda metrów sześciennych rocznie, co w przypadku tych 2 krajów stanowi jakąś wartość. Tu oczywiście kraje są bezpieczne, ponieważ mają dostawy LNG, natomiast pokazuje to, że ta wojna wkracza na nowe obszary. No i tutaj, jeżeli chodzi o Polskę i polską infrastrukturę, powinniśmy być mocno uważni, ponieważ tego typu incydenty mogą się powtarzać. Tak. Słuchajcie, przechodząc dalej do informacji, Rosja wypierze dzieciom mózgi jeszcze skuteczniej. W 2024 roku rosyjski rząd planuje przeznaczyć 45,85 miliarda rubli na patriotyczne programy dla dzieci i młodzieży, co odpowiada około 464 milionom dolarów. Z tego prawie 20,5 miliarda rubli, czyli około 207 milionów dolarów, zostanie przekazane organizacji pionierów. Ponad 1,3 miliarda rubli, czyli około 13 milionów dolarów, zostanie przeznaczone na organizację konkursów Wielka Zmiana, a Młodzieżowa Armia otrzyma 270 milionów rubli, czyli około 2,7 miliona dolarów. Środki zostaną również przekazane organizacji Orzeł Rosji dla uczniów szkół podstawowych oraz na edukację, rozwój, samorealizację dzieci i młodzieży. Dodatkowo budżet przeznaczy 20 miliardów rubli, czyli około 202 milionów dolarów na pracę doradców edukacyjnych dla dyrektorów szkół oraz prawie 874 miliony rubli, czyli 8,8 miliona dolarów. Mateusz, strasznie cię przycina, wiesz, teraz, więc być może, nie wiem, jeżeli mnie nie przycina, to piszcie, bo być może jest to kwestia po stronie Mateusza i za moment to się pewnie powinno poprawić, a Mateusz zmienił miejsce zamieszkiwania. No i być może tam akurat ten internet nie jest. No właśnie, to u ciebie piszą osoby, że ciebie tnie, mnie chyba nie tnie, ale myślę, że już teraz powinno być dobrze i możesz kontynuować.
Okej. No i chciałem na koniec, abyście zapamiętali taką liczbę. Od początku wojny na Ukrainie władze 10-krotnie zwiększyły wydatki na edukację patriotyczną dzieci. 10-krotnie. Dobrze, a my przejdziemy, Więc słuchajcie, sobie do następnej informacji dotyczącej Orlenu tym razem. Ona dosyć mocno odbiła się w rosyjskiej prasie. No niemniej to było już zapowiadane od dawna. A o co chodzi? Polski państwowy koncern naftowy Orlen, wszystkim znany, ogłosił zawarcie umowy, na mocy której przejmuje polski odcinek gazociągu Jamał-Europa. Dla osób, które nie wiedzą, do tej pory Orlen kontrolował 48% tego gazociągu, to znaczy był właścicielem firmy, spółki Europol-Gaz, no i w tym momencie wykupił 48% udziału Gazpromu, no i stał się jedynym, można powiedzieć, właścicielem Europol-Gazu i w tym momencie również odcinka Jamał-Europa. Odcinka kluczowego zarówno dla Polski, jak i dla Niemiec. 9 października zgodę na takie porozumienie wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego. Europol-Gaz był wspólnym przedsięwzięciem Orlenu i Gazpromu, po 48% obie strony posiadały. Długość polskiego odcinka gazociągu Jamał-Europa wynosi 684 km. Decyzję o wycofaniu udziałów w spółce Gazpromu w Europol-Gaz podjął w listopadzie minister rozwoju gospodarczego i technologii Waldemar Buda na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jamał-Europa przechodzi przez terytorium 4 krajów, przypomnijmy, Rosja oczywiście, Białoruś, Polska i Niemcy. Gazprom został objęty sankcjami przez Polskę w 2022 roku i dzięki temu można było wykonać te działania. Masz tutaj jakiś komentarz? Dobrze, dzisiaj cię coś jakoś bardzo mocno cię dzisiaj przecina, a więc sobie słuchajcie, przejdziemy w takim razie do następnej informacji. A mamy informację, słuchajcie, na temat rekordowego spadku produktywności w Federacji Rosyjskiej. Pod koniec 2022 roku wydajność pracy w Federacji Rosyjskiej spadła prawie o 4%, wskazując największy spadek od 15 lat. Oczywiście tak podaje Eurostat. Było to spowodowane nie tylko spadkiem PKB, ale również spadkiem stopy bezrobocia i tym się tłumaczy również odejście, czyli taki najważniejszy wydaje się czynnik, to odejście najbardziej produktywnych zachodnich firm w Federacji Rosyjskiej. Tak czytamy w rosyjskiej prasie. Jednocześnie te branże, w których wydajność pracy nadal rosła pod koniec roku, to kompleks rolny, kompleks przemysłowy, budownictwo i przemysł turystyczny. Tutaj te branże mogły zwiększyć produkcję ze względu na przeorientowanie się na popyt krajowy i przede wszystkim wsparcie państwa. I patrząc na bardziej szczegółowe dane, maksymalny wzrost efektywności i wydajności, czyli tej produktywności, odnotowano w rolnictwie i w łowiectwie prawie 9%, no ale przypomnijmy, że w 2022 roku odnotowano rekordowe zbiory, około 160 milionów ton pszenicy, zbóż, natomiast w tym roku już widzimy, że nie będzie tych rekordów i będziemy mieli około 130. Na drugim miejscu znalazło się budownictwo, o tym też szeroko informowaliśmy i tu jest wzrost, no nie aż tak duży, ale 1,8, ale to budownictwo wspierane było przede wszystkim kredytami hipotecznymi, mówiliśmy o tej bańce, która jest na rynku, no i również wzrostem cen, ponieważ część ludności postrzegała i nadal postrzega mieszkanie jako bezpieczną
bezpieczną przystań do inwestowania pieniędzy. Na trzecim miejscu była turystyka i gastronomia. Tu mieliśmy wzrost o 1,3 z powodu zamknięcia zagranicznych kierunków. I kolejna branża, która akurat jeszcze odnotowała wzrost, no to jest dostarczanie energii elektrycznej, gazu i pary wodnej. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe 10 obszarów, no to mamy spadek. Największy spadek, no to o tym też mówiliśmy, handel hurtowy, detaliczny i naprawa, sprzedaż pojazdów. Tutaj mamy spadek o 13%. Na drugim miejscu, no jeżeli chodzi o spadki, no to mamy działalność naukowa i techniczna, oni sobie tak nazywają. Na trzecim miejscu zaopatrywanie w wodę. I to jest ciekawe, bo tam cały czas oni obserwujemy spadki. Ja nie do końca też rozumiem, z czego wynikają. Próbowałem to sprawdzać, natomiast no jakoś to słabo wygląda i również bardzo słabo wygląda, jeżeli chodzi o recycling, bo tutaj unieszkodliwianie odpadów jest spadek o 7%. Mamy również spadek, jeżeli chodzi o nieruchomości, rybołówstwo, działalność informacyjno-komunikacyjną i tak dalej. Ogólnie spadek krajowego wskaźnika wydajności był najwyższy od 2009 roku, wtedy spadło o 4,1, no i teraz mamy spadek, słuchajcie, podobny, prawie 4%. No i sam zostałem. W takim razie ja ze swej strony Wam dziękuję. Zachęcam do subskrypcji kanału. Cały czas pamiętajcie, że idziemy na 100 000 subskrybentów, nie zatrzymujemy się. Mam nadzieję, że w tym tygodniu zobaczymy 20 000. My słyszymy się, widzimy wieczorem. Pytacie się, o której ten komentarz. Prawdopodobnie to będzie około 17-18. Zobaczymy, jak będzie tutaj YouTube przetwarzał te filmy, ponieważ ostatnio z YouTube'em są dosyć duże problemy. Wprowadzili nowe algorytmy, jakieś nowe rozwiązania. No i nie wygląda to na ten moment stabilnie. No ale może się uda i wtedy byłoby ciutkę wcześniej, natomiast około 17-18. Około 17-18 godziny będziemy się widzieć. Trzymajcie się, miłego dnia.